Myślę, że jestem twórcą gier. Pamiętam, że jak miałem wtedy 12 lat, to za bardzo nad tym nie myślałem. Po prostu byłem ciekawy świata. I jakoś nie chciało mi się tak ciągle grać. Tylko byłem ciekawy, jak to się tworzy w tych komputerach. I od tego ta ciekawość się u mnie narodziła. Bo ja wtedy myślałem, że jestem niewystarczający. Że muszę skończyć studia, muszę mieć dyplom, muszę rzucić tą czapką przysłowiową. I dopiero wtedy będę mógł wejść w branżę i dopiero wtedy będę mógł robić gry. To się naprawdę wtedy pomyliłem. Tworzą gry często po godzinach i pokazują je innym graczom jeszcze przed premierą. W Łodzi spotkali się twórcy, którzy testują swoje pomysły i zbierają pierwsze opinie. Niektóre projekty są dopiero na etapie prototypu. Inne, jak ta gra, są już dostępne online, choć jej produkcja trwała około 4 lat i powstawała po godzinach pracy. Czyli Hollow Mine. I to jest, proszę Państwa, rogalik akcji. Michała Parysza. Moją uwagę przykuła przede wszystkim jej płynność. Ta gra jest bardzo dopracowana. Pan Michał Paryż, który to zrobił, chyba z Francji, po nazwisku, tak jest nieśmieszny żart, że oczywiście, że Polak, ogarnia. Za dnia jestem programistą, pracuję, więc nie mam tego czasu w ciągu dnia. To też trochę trwało, zanim utkwiło to w świadomości mojej rodziny czy małżonki, że to jest projekt, tak? A nie tylko zabawa. Jeśli się o to nie zadba, to tak to może wyjść, tak? Więc starałem się o to komunikować, że ja to wydam i nie wiem, jakieś pieniądze z tego będą. I faktycznie były jakieś pieniądze, więc nie kłamałem. Dużo się pytałem, tak? Czy to rodziców, mamy, taty, małżonki, co sądzą o tym wszystkim, czy to jest fajny pomysł i tak dalej. I miałem też wsparcie pod tym kątem. Gdybym nie miał tej ostoi w postaci moich braci, mojej rodziny, no to bym nie zaszedł tak daleko. W grze jest pewien moment w Hollow Mine, że mamy możliwość wybrania takiej prostszej drogi. Wystarczy aktywować ten pierścień i mamy większą moc. Łatwiej przechodzimy grę, ale na końcu no nie jesteśmy w stanie zniszczyć tego pierścienia. Już jest za późno. Postacie z gry, które nam pomagały, odwracają się od nas. Więc jest to jakieś takie małe nawiązanie do tego, co ja sobie cenię w życiu, że czasem po to, co jest wartościowe, tak, trzeba się trochę postarać. Chcę zrobić taki świat w tym 1.3, że jest Shadowland. I trzeba, jak to powiedzieć, przejść parę razy grę, złapać odpowiedni, jakby to powiedzieć, cząstki cienia. Nie wiem, jak to... Zobaczymy, jeszcze dopracuję nazwę. Najfajniejszą rzeczą, która mi się przytrafiła, był kolega, inny twórca, który podszedł do mnie na PGA. Powiedział, że 2 lata temu zobaczył mnie na PGA, jak miałem wtedy taką większą budkę. I powiedział, że się zainspirował i sam rok później swoją budkę założył i stworzył grę bardzo podobną, zbliżoną do mojej, jeśli chodzi o mechanikę. Moja twórczość tak trochę pośrednio wpłynęła na innego człowieka, więc to mnie mega ucieszyło. Chciałbym zostawić po sobie coś, co odbije się od innych ludzi. Szczególnie w
mojej córce, jak dorośnie, zobaczy i pomyśli sobie, dam radę, jak mój tata. Każdy z nas, jak przeczyta negatywny komentarz, to będzie miał doła. I myślę, że trzeba dać sobie chwilę na zanalizowanie, co to jest, co to mi mówi, to wydarzenie. Ale umieć z drugiej strony to przekierować. Jeśli to leci w swoim kierunku, nie musi być tak, że to ma trafiać w samo serce. Ktoś ma zły dzień albo coś, albo po prostu widzi twój projekt na dany moment. Niekoniecznie jest złym człowiekiem i dąży do twojej destrukcji. Po prostu wszedł na jakiegoś Reddita i ci napisał komentarz, już nigdy do tego nie wróci. I trzeba zdawać sobie sprawę, że to jest normalne, że mamy gorszy dzień. To nie znaczy, że w tym dniu nie można nic zrobić. Można zrobić, ale małą rzecz, ale żeby zrobić. Miałem taki okres, że aktualizacja, większa aktualizacja. Ostatnią aktualizację dałem i już tak zdecydowałem, dobra, to jest czas na odpoczynek. I stwierdziłem, kurczę, udało się. Następny cel, myślę, że wypuszczenie wersji 1.3. To będzie nowa postać i jakby tu powiedzieć nowy boss i nowy w ogóle świat. Dodatkowo obok gry. Także dla graczy, którzy dojdą do odkrycia tej postaci, będzie możliwość pokonania nowych bossów i w trakcie rozgrywki odblokowania tam nowych rzeczy. Taki jest plan. Zawsze czekałem na ten efekt wow, bo wiedziałem, że muzyka jest dobra i współpraca z Adamem Dzierżykiem była naprawdę na wysokim poziomie. No i oczywiście współpraca z moją żoną, Renatą. Był taki moment dosyć śmieszny, że zachęciłem ją bo to były takie początki jeszcze, żeby zaśpiewała jeden utwór, tylko bez, jak to się mówi, bez słów, tak? Tylko swoim głosem. I raz to nagraliśmy, tam parę próbek, wysłaliśmy te próbki do Adama, a później ciężko było synchronizować się z moją żoną, bo było małe dziecko i albo ja się nią opiekowałem, albo ona i tak zawsze nie było czasu. Te parę próbek nagrania Adam później brał do kolejnych utworów i je zmieniał. Moja żona raz zaśpiewała, a jest częścią prawie każdego ważniejszego utworu w grze. Także jak ludzie zakładali słuchawki, o, to ma muzykę, o, jaka fajna.